Wydaje mi się, że pański debiut płytowy to były nagrania Fryderyka Chopina. Tak. Okazało się w 2005 roku. Minęło już parę lat. I słusznie. Jaki słusznie. ma pan stosunek do, On do absolutnie. tych nagrań? No Chopin wtedy, mój Chopin był jakąś próbą skażony Chopin młodym człowiekiem, który nie chciał ze mną, Chopin nie chciał ze mną wtedy rozmawiać. Mam nadzieję, że dzisiaj chociaż spojrzy w moją stronę. Jest to niezwykle ulotny, jak rajski ptak, styl chopinowski i na próżno chyba próbować go złapać. Trzeba próbować. Nie, z tamtej płyty mogę się podpisać tylko pod preludium G-moll Rachmaninowa i 7 Prokofiewa. Reszta niech idzie w zapomnienie jak najszybciej. Miejmy nadzieję, że może jednak nie odejdzie. No, ja bym wolał, żeby odeszło. To ja się jeszcze zapytam o szkoły pianistyczne w Rosji, ponieważ miał pan okazję pracować pod kierunkiem wielu wybitnych pianistów, pedagogów rosyjskich. I czym się różni szkoła leningradzka od szkoły moskiewskiej? To jest bardzo trudne pytanie. Nie wiem, czy potrafię na nie odpowiedzieć, ponieważ miałem do czynienia z wieloma przedstawicielami tak zwanej moskiewskiej szkoły i chyba zaledwie z jednym z Petersburga, więc leningradzkiej, z Pawłem Giliłowem. Miałem styczność z Lazarem Bermanem, miałem styczność z Władimirem Krajniewem. Studia rozpoczynałem w klasie Olgi Rusiny, to jest Moskwa. Natomiast studia ukończyłem koncert egzamen w Kolonii u Pawła Giliłowa. Może się mylę, natomiast widzę pewne różnice. Przecież to jest jedna tradycja. My myślimy, że Moskwa jest daleko od Leningradu. No, to jest tak jak u nas Warszawa, Gdańsk. To się zupełnie innymi kategoriami myśli, mierzy te odległości. Natomiast być może jest to sprawa wyłącznie unikalnej osobowości Pawła Giliłowa, który jest piekielnie spokojny i ma głębokie przemyślenia. Ale gdybym, podkreślam, bo że się mylę, nie wolno generalizować w żadnym wypadku. Natomiast wydaje mi się, że szkoła moskiewska bardzo przez cały okres od pracy z dziećmi do ukończenia studiów bardzo dużą wagę przywiązuje do tak zwanej kuchni pianistycznej. Ona stoi jakby w centrum. Natomiast Leningrad w mojej opinii więcej uwagi przykłada analizie tekstu. Nauczenie się czytania tekstu, znaczenia pewnych rzeczy, układania fraz, cieniowania. Nie chciałbym powiedzieć, że jest bardziej poetycka ta szkoła leningradzka, bo przecież jak ktoś przeczyta książkę Neuhausa, to okazuje się, że chyba bardziej poetyckim być nie sposób. No ale ja zawsze podkreślałem, że przeczytałem u Neuhausa, że technika pochodzi z greckiego słowa techne, czyli sztuka. I niby to wyczerpuje problem, ale to nieprawda, bo trafiłem na piękny odczyt niemieckiego filozofa Martina Heideggera z 1953 roku, który wygłosił bodajże w Monachium. I ten pan stwierdza, że nie sposób oddzielić od siebie, mówiąc o technice, słów tezis, poiesis. Dlatego i w efekcie otrzymujemy coś, co Heidegger opisuje jako przywoływanie, uruchamianie prawdy, przywodzenie czegoś, co nieobecne, uobecnianie się czegoś. To jest bardziej poetyckie podejście, prawda? I w efekcie okazuje się, że technika to jest również wrażliwość. To jest wrażliwość na piękno, na barwę dźwięku, dlatego że co określa jak. Tymczasem dzisiaj bardzo wielu młodych pianistów ćwiczy tylko jak, nie wiedząc, czemu ma to służyć. To jest to, co powiedziałem. Jest forte. Pytam się, dlaczego tu jest forte? Jak myślisz? Jakie to emocje? Więc uważam, że ten rodzaj świadomości powinien być dużo wcześniej. Student, który przychodzi na pierwszy rok, powinien już jakąś propozycję przedstawić na lekcji. Tymczasem bardzo często jest tak, że na 5. roku tej propozycji nie ma.
Nie mamy, my jako pedagodzy, prawda? Więc jest problem, bo za późno. Ale to jest też problem tego, że proszę Państwa, młodzież w Polsce jest skupiona tylko i wyłącznie na konkursie chopinowskim i na śledzeniu NIFC-u, małego konkursu. Oni wiedzą, kim jest Blechacz, kim jest Zimmerman, ale już nie wiedzą, kim był Kędra i kim był Horszowski. Namawiam studentów do śledzenia konkursu imienia Władimira Krajniewa w Moskwie, gdzie 12-letnie dzieci, jak to się popularnie mówi, szyją koncerty Prokofiewa Rachmaninowa. Nie ma tej ciekawości, nie ma tego zgłębiania. Ważny jest tylko chopinowski. Dzieci w pierwszej klasie już mają fryzurę Chopina i mama zapuszcza, bo za 18 lat on weźmie udział. Jak mamy klapki na oczach i nie widzimy, co się dzieje dookoła w świecie. Nie chcemy tego analizować. To jest też pycha, bo jeżeli ktoś mówi, że wie i nie szuka, to znaczy, że... Dałem przykład z drugim aktem Normy. To nie jest żadna etiuda wiolonczelowa, to jest cytat z Normy. Teraz świat to wie, a my będziemy mówić o kolędzie. Doprowadza to do tego, że jest mi bardzo smutno, jak widzę, że Azjaci, ludzie z zupełnie innego kręgu kulturowego, więcej rozumieją grając mazurki niż my. Nie pytamy, my się chwalimy, my wiemy, jak grać. To jest do przerobienia. To jest do zmiany. Czyli taka zmiana tak naprawdę powinna zajść już na tych początkowych szczeblach Oczywiście, nauki. że tak. Lekarz zaczyna studia, kiedy ma 18 lat. My zaczynamy studia, jak mamy 7 lat. I teraz co się dzieje z tą wiedzą? Najbardziej mną wstrząsnęła sytuacja, z którą się spotkałem już 6-krotnie, bo ja to liczę skrupulatnie. A to są jak grom z jasnego nieba. Jakiś człowiek aplikuje na chopinowski, duże ambicje, stypendia i w trakcie lekcji, ja miałem zastępstwo, to nie był mój uczeń. Ci ludzie, będąc na 4. roku studiów, nie wiedzą, nic im nie mówi nazwisko Richter, Gilels, Neuhaus. Mówił pan wielokrotnie o takich treściach, powiedzmy, bardziej metafizycznych, o tym, że faktycznie u studentów warto pobudzić taką ciekawość też intelektualną. Czy mógłby pan polecić jakąś konkretną literaturę? Nie, na przykład? to literatura, wystarczy wyjrzeć za okno. To są pewne treści, bo muzyka nie jest ani stanem rąk, ani nie jest metodą, ani nie jest pedalizacją, tylko jest spowiedzią, wyznaniem, prawda? Albo buntem, czymkolwiek. Dlatego trzeba obserwować aktorów czytających poezję, trzeba obserwować teatr. Nie po to, żeby robić miny przy instrumencie, tylko żeby szukać sugestywności, wyrazu, nawet w ciszy, prawda? Należy obserwować przyrodę. Staram się zachęcić studentów, by razem z nimi też często siadam i studiujemy malarstwo. Ile można się z jednego, śniadanie wioślarzy Renoira. Gdzie jest klucz? Często rozmawiamy. Tam jest taki szczegół, że nikt na nikogo nie patrzy, nikogo nie słucha. Pozornie piękna scena, ale nie ma między tymi ludźmi porozumienia. Zadaje im też krzyk obraz, prawda? No to widzą krzyk. Ja pytam, dlaczego krzyk? No bo krzyk. Ja mówię, a tam z tyłu są 2 postaci, które są odwrócone. Ten człowiek jest niezauważony. On krzyczy, żeby go zauważyć. To samo jest w muzyce. Przecież gdyby młody człowiek miał zajęcia z malarzem, który by mu wytłumaczył, że tło w obrazie jest też istotne, to można to natychmiast zastosować w akompaniamencie. Że owszem, jest perspektywa, mniej lewej rączki w Beethovenie, ale to żyje. Prawda? Więc filozofia, religie, poezja, malarstwo, architektura i obserwowanie tego, co się dzieje w życiu, co przeżywamy, prawda? Czyli taka uważność i bycie po wrażliwość, prostu tu i teraz. tak, tu i teraz, wrażliwość, kojarzenie. Najważniejsza jest chyba wrażliwość i wyobraźnia. Reszta jest pod to podpięta. I charakter. No to było bardzo, bardzo ciekawe. Bardzo dziękujemy. A Państwa zapraszamy już jutro, 17 października, do obejrzenia niesamowitego recitalu naszego dzisiejszego gościa. Zapraszamy serdecznie. Zapraszam Państwa serdecznie.